Ryby przez wieki uważane były za bardzo proste, prymitywne wręcz istoty niższej kategorii, nie posiadające żadnych zdolności poznawczych czy nawet rozwiniętej pamięci. Dopiero najnowsze badania pokazały, jak bardzo człowiek się mylił. Dziś wiemy już, że to my nie byliśmy na tyle inteligentni, by stworzyć odpowiednie eksperymenty do zbadania inteligencji ryb. Okazało się, że przez lata byliśmy w błędzie, a ryby potrafią używać narzędzi i nie ustępują inteligencją innym zwierzętom. Dziś pytanie nie brzmi już, czy ryby są inteligentne, tylko czy posiadają samoświadomość. Człowiek już dawno umieścił się na szczycie drabiny stworzenia, uważając się za najwyższą i najinteligentniejszą istotę na Ziemi. Pomiędzy nami a zwierzętami rysowaliśmy grubą linię, twierdząc, że tylko my posiadamy wystarczająco rozwinięty umysł, by zrozumieć i pojmować świat. Zwierzęta, twierdziliśmy, działają czysto instynktownie, niczym nakręcane zabawki. Przez długi czas za wyznacznik naszej inteligencji uważaliśmy fakt, że tylko my posługujemy się narzędziami. Wpadliśmy w lekką konsternację, gdy udało się zaobserwować naczelne posługujące się narzędziami. Potem okazało się, że także inne zwierzęta, nawet nie będące ssakami, mają tę zdolność. Jako test inteligencji, a także i pewnej formy samoświadomości, zwykliśmy stosować też eksperyment z lustrem, zakładając, że zwierzę, które jest w stanie rozpoznać swoje odbicie w lustrze, rozumie swoją odrębność, pojmuje świat szerzej, dostrzega i rozumie w nim miejsce swojej jednostki. Jest inteligentne. Okazało się, że wiele zwierząt zdaje ten test, w tym delfiny, słonie i ptaki, a ostatnio stwierdzono, że także i ryby nie ustępują w tym innym zwierzętom. Obecnie badacze coraz lepiej rozumieją, jak należy testować inteligencję innych zwierząt. W różnych grupach zwierząt często dominują różne zmysły, a niektóre grupy mają takie zmysły, o których nam, ludziom, się nawet nie śniło. Każda grupa zwierząt inaczej postrzega świat. A zatem, żeby zbadać inteligencję danej grupy, trzeba zrozumieć ten świat i spróbować do niego wejść, zamiast na siłę ciągnąć zwierzę do naszego świata, który dla zwierzęcia może być zupełnie obcy i zwierzę często nie będzie miało najmniejszych szans ujawnić w nim symptomów swojej inteligencji. Ryby, mimo iż należą do bardzo starej grupy zwierząt, najdłużej były nierozumiane przez człowieka, a ich inteligencja najdłużej była niedoceniana. Prawdopodobnie wynikało to z bariery, jaka dzieli nasze światy. Choć nadal mamy wiele pytań, to wraz z początkiem XXI wieku coraz lepiej zaczynamy rozumieć inteligencję zwierząt, w tym także i ryb. Dzisiaj badacze już nie przypisują człowiekowi jedynego prawa do inteligencji, posługiwania się narzędziami, a nawet do kultury i samoświadomości. Najnowsze badania pokazały, że wiele zdolności uważanych u zwierząt za wyższe obserwujemy także u ryb. Dziś już wiemy, że ryby także potrafią posługiwać się narzędziami. Jeden z dowodów dostarczył profesjonalny nurek podziwiający wielką rafę koralową u wybrzeży Australii. Usłyszał on pod wodą dziwne trzaski, a gdy podpłynął w kierunku źródła odgłosów, zobaczył rybę z rodziny wargaczowatych, trzymającą małża w pysku i uderzającą nim o skałę. Gdy rybie udało się rozbić muszlę, spokojnie połknęła smakowity kąsek, wypluwając resztki pokruszonej muszli. Płetwonurek zdołał udokumentować tą scenę na zdjęciach. Bez wątpienia jest to przykład użycia narzędzia w postaci skały, ale czy na przykład strzelczyk strącający owada z gałęzi ponad wodą przy pomocy precyzyjnego strumienia wody nie posługuje się narzędziem? Niektórzy badacze twierdzą, że tak. Tutaj tym narzędziem i to bardzo precyzyjnie użytym jest strumień wody. Naukowcy podchwycili ten temat i potwierdzili obserwacje używania narzędzi przez ryby w laboratoriach. Aby samemu zobaczyć więcej bardziej oczywistych dowodów na potwierdzenie inteligencji ryb i to tych żyjących w akwariach, wystarczy wpisać na YouTubie hasło Fish Tricks. Zobaczymy masę sztuczek, jakie potrafią wykonywać ryby w zamian za pożywienie. To także jest przykład zmyślności i przebiegłości naszych akwariowych pupili. W sieci można nawet kupić cały zestaw przeznaczony do uczenia naszych rybich pupili przeróżnych sztuczek. Od gry w piłkę do przepływania przez obręcz. Ryby, wbrew pozorom, nie są anatomicznie bardzo odległymi od nas stworzeniami.
Należą do grupy kręgowców, tak jak większość stworzeń lądowych. Wszystkie kręgowce posiadają kręgosłup i umieszczoną w nim wiązkę nerwów biegnących wprost do mózgu. Gdy dokładnie prześledzić anatomię ryb, to okaże się, że budowa kręgowców lądowych jest rozwinięciem rybiej konstrukcji, a wiele nerwów, kości i narządów posiadają zarówno ryby, jak i stworzenia lądowe, wliczając w to także człowieka. Nie powinien więc dziwić fakt, że także pod względem zdolności umysłowych ryby nie muszą odbiegać od kręgowców lądowych. Swoją inteligencją oraz złożonymi strategiami zdobywania pożywienia wyjątkowo zadziwił naukowców wargatek sanitarnik. Niewielka ryba, często trzymana także przez akwarystów w akwariach morskich. Ryba ta w naturze wyspecjalizowała się w oczyszczaniu innych ryb z pasożytów. W tym celu wargatek często wpływa większym, nierzadko drapieżnym rybom do paszczy, a także za pokrywy skrzelowe. Jest to przykład współpracy opartej na obopólnych korzyściach, bo w takim układzie wargatek zdobywa pożywienie, a obsługiwana ryba pozbywa się uciążliwych pasożytów. Dlatego obie strony zainteresowane są taką współpracą, a usługi wargatków można porównać do swoistego salonu odnowy biologicznej. A co ciekawe, w sieci natrafiłem na nagranie, na którym nawet płetwonurek został obsłużony przez wargatki. Duże ryby korzystają z usług wargatków regularnie, przy czym częściej wybierają te salony, w których najlepiej zostały obsłużone. A nierzadko ryby muszą oczekiwać w kolejce, by skorzystać z usług najlepszych czyścicieli. Gdy naukowcy przyjrzeli się bliżej temu swoistemu rynkowi usług świadczonych przez wargatki, to okazało się, że można tu odnaleźć całą masę wyrafinowanych strategii marketingowych świadczących o niebagatelnej inteligencji tych małych, zwinnych rybek przez akwarystów nazywanych też pieszczotliwie doktorkami. Wargatki podczas oczyszczania ryby często dopuszczają się nadużycia w postaci odgryzienia obsługiwanej rybie kawałka pożywnej, zdrowej tkanki. Robią to jednak w tak wyrachowany sposób, aby nie zniechęcić swojego klienta do dalszego korzystania z usług. Wymaga to odpowiedniego oszacowania przez wargatka bilansu zysków i strat. Wargatek na przykład nigdy nie dopuszcza się takiego nadużycia, podczas gdy następna ryba czeka już w kolejce, przyglądając się pracy czyściciela. Gdyby oczekująca ryba zauważyła nierzetelność wargatka i jego nadużycia, natychmiast zrezygnowałaby z oczekiwania w kolejce. Dlatego w takich sytuacjach wargatek wykonuje swoją pracę na najwyższym poziomie. Badacze zaobserwowali również, że wargatki o wiele częściej dopuszczają się nadużyć, gdy pracują na terenie sąsiada. Zmiana miejsca świadczonych usług sprawia, że wargatek nie pracuje już na swoją reputację, tylko na reputację sąsiada i w takiej sytuacji wargatek zupełnie zmienia strategię. Oszukuje znacznie częściej, psując tym samym wizerunek sąsiedniego, konkurencyjnego salonu. Po powrocie na swoje miejsce znów staje się rzetelnym usługodawcą. A zatem wargatki dostosowują swoją strategię marketingową do zaistniałej sytuacji, wykorzystując do maksimum wszystkie nadarzające się okazje. Na dodatek ryby, które korzystają z usług, wykazują się pamięcią i częściej odwiedzają te wargatki, które ostatnim razem najlepiej je obsłużyły. Badacze są pod wrażeniem tak wyrachowanych strategii w królestwie ryb. Po zbadaniu mózgu wargatka okazało się, że ma on znacznie większe międzymózgowie niż inne ryby o podobnej wielkości zamieszkujące rafy i mające inne strategie żywieniowe. Międzymózgowie odpowiada za podejmowanie trafnych decyzji, a wargatek, pełniąc swoje usługi, bez wątpienia musi podejmować decyzje nie dość, że szybko, to jeszcze bardzo trafnie, bo w innym wypadku mógłby już nie opuścić paszczy groźnego drapieżnika, do której codziennie wpływa. Wargatka poddano także testowi lustra, który zdał bezbłędnie. Na jego czole umieszczono kropkę. Gdy ryba przejrzała się w lustrze, natychmiast próbowała się jej pozbyć. Natomiast ryby z umieszczoną kropką, którym nie dano szansy przejrzeć się w lustrze, nie wykazywały takich zachowań, co uznane jest jako ewidentny dowód rozumienia swojego odbicia w lustrze. Przykłady rybich zdolności poznawczych można by jeszcze mnożyć, bo współczesna nauka dostarcza nam ich coraz więcej. Dowiedziono także chociażby, że ryby potrafią rozpoznawać wzory geometryczne, a strzelczyki zapamiętują także wyświetlone im nad taflą wody twarze. Nauczono je, że trafiając określoną twarz strumieniem wody, będą gratyfikowane pokarmem.
Wielu akwarystów posiadających większe ryby pielęgnicowate może potwierdzić te badania, bo sami zaobserwowali już, że ryby rozpoznają karmiącego ich opiekuna. Nasz aktualny stan wiedzy na temat rybiej inteligencji zmienił się znacznie w ostatnich latach. Ale być może to, co wiemy, to wciąż tylko czubek góry lodowej. Najważniejsze, że zdaliśmy sobie wreszcie sprawę, że aby zrozumieć i badać inne zwierzęta, musimy dostosować swoje eksperymenty do ich możliwości i określonych zdolności. Nawet kultowy już test lustra może być wątpliwy. Dla człowieka przecież lustro stanowi przedmiot codziennego użytku już od pierwszych lat życia. Natomiast testowane zwierzę najprawdopodobniej widzi je pierwszy raz w życiu. Dlatego tym bardziej zadziwia fakt, że niektóre zwierzęta mimo wszystko orientują się, co to za przedmiot i jak można go wykorzystać. To tak jak w słynnym memie. Nie można badać wszystkich zwierząt jedną miarą. Każdego inaczej należy egzaminować. To już Einstein powiedział: każdy jest geniuszem, ale jeśli zaczniesz oceniać rybę pod względem zdolności wspinania się na drzewo, to przez całe życie będzie myślała, że jest głupia. A zatem badanie inteligencji zwierząt wymaga przede wszystkim sporej inteligencji od samych badaczy. Już dziś jednak wiemy, że musimy zrewidować swoje podejście do zwierząt i do cierpienia, które często bezrefleksyjnie im wyrządzamy, twierdząc, że są istotami bezrozumnymi. Wiemy już, że ryby wykazują inteligencję socjalną, komunikują się, a także wykazują pewne tradycje kulturowe przejmowane od innych osobników. Potrafią współpracować przy śledzeniu ofiary, a także w unikaniu drapieżników. Nie tylko rozpoznają inne osobniki w ławicy, ale także zapamiętują ich status społeczny. To jednak nie musi być koniec. Gdy znajdziemy kolejne metody badawcze, to te niezwykłe podwodne zwierzęta mogą jeszcze niejednym nas zaskoczyć. Na razie możemy tylko się domyślać, co jeszcze kryje się w ich rybich mózgach. I came from the mud. There's dirt on my